Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! 25 kwietnia 1986 roku. Godzina 23:00. W elektrowni jądrowej Czarnobyl w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej rozpoczyna się rutynowy test bezpieczeństwa. Około 450 km na zachód Polska. Rodziny jedzą kolację. Dzieci śpią spokojnie. Nikt nie wie, że za 2 godziny ich życie zmieni się na zawsze. 26 kwietnia. Godzina 1:23 w nocy. Reaktor numer 4 wybucha. Uwolniona zostaje radioaktywność 400 razy większa niż bomba w Hiroshimie. Wiatr wieje prosto na Polskę. 27 kwietnia rano polski rząd otrzymuje pierwsze pomiary. Promieniowanie przekracza normę 10-krotnie. Co robi rząd PRL? Nic. 28 kwietnia. Promieniowanie rośnie. Eksperci alarmują, rząd milczy. 29 kwietnia. Dzieci bawią się na podwórkach. Matki rozwieszają pranie. Rolnicy doją krowy. Wszystko jest skażone. Nikt nic nie wie. 30 kwietnia wieczór. Wiadomości. Dobry wieczór. Oto komunikat Komisji Rządowej. Poziom skażenia występującego lokalnie w różnych regionach kraju nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludności. 3 dni za późno. Aby zrozumieć, co się stało, trzeba najpierw zrozumieć, z czym mieli do czynienia. RBMK-1000. Sowiecki reaktor wodny. Projektowany w latach 60., zbudowany z myślą o masowej produkcji energii elektrycznej. Miał jedną fundamentalną wadę. Był niestabilny przy niskiej mocy. Inżynierowie wiedzieli o tym od lat, ale to była tajemnica państwowa, oznaczona najwyższym stopniem poufności. Operatorzy elektrowni nie mieli dostępu do pełnej dokumentacji o słabościach konstrukcji. To jak prowadzić samochód, którego producent ukrył informację, że hamulce zawodzą przy określonej prędkości. 25 kwietnia 1986 roku, godzina 23:00. Rozpoczyna się test bezpieczeństwa. Plan jest prosty. Sprawdzić, czy w przypadku braku zasilania zewnętrznego wirujące turbiny wygenerują wystarczająco energii, aby przez krótki czas chłodzić reaktor. Aby przeprowadzić ten test, moc reaktora musi spaść do 25% normalnej mocy. To jest niebezpieczna strefa. Taki reaktor staje się trudny do kontrolowania. Ale nocna zmiana operatorów ma rozkaz. Test musi się odbyć tej nocy. Kierownictwo elektrowni chce mieć to za sobą. 26 kwietnia. 28 minut po północy. Moc reaktora spada za nisko. Do 1%. To jest już bardzo niebezpieczna sytuacja. Reaktor staje się niestabilny. Operatorzy próbują podnieść moc, wyciągają pręty kontrolne. Za dużo, za szybko. Godzina 1:23:40 sekund. Moc reaktora rośnie wykładniczo. W 3 sekundy z 200 MW do 33 000 MW. To ponad 150 razy więcej niż normalnie. Godzina 1:23:44 sekundy. Pierwszy wybuch. Para wodna pod ogromnym ciśnieniem rozrywa rdzeń reaktora. Górna płyta ochronna ważąca 2000 ton unosi się jak wieko od garnka. Godzina 1:23:47 sekund. Drugi wybuch. Wodór reaguje z gorącym grafitem. Wybuch termiczny niszczy całą górną część budynku. Dach znika. Rdzeń reaktora jest otwarty. 190 ton paliwa uranowego płonie na otwartym powietrzu. Radioaktywny dym unosi się w niebo. Z daleka wygląda to pięknie. Pomarańczowy blask oświetla nocne niebo. Mieszkańcy Prypeci, miasta 3 kilometry od elektrowni, wychodzą na balkony oglądać widowisko. Niektórzy idą na tak zwany most śmierci. Most kolejowy z widokiem na reaktor. Stoją tam godzinami. Podziwiają. Nie wiedzą, że otrzymują śmiertelne dawki promieniowania.
Wszyscy obecni na tym moście tej nocy odejdą w ciągu 2 lat. Godzina 1:28 w nocy. Przybywają strażacy z Prypeci. 28 mężczyzn pod dowództwem porucznika Władimira Pawłowicza Prawika. Średnia wieku 25 lat. Nikt im nie mówi, że wybuchł reaktor. Myślą, że to zwykły pożar. Nie mają kombinezonów ochronnych, nie mają liczników promieniowania, nie mają pojęcia o niebezpieczeństwie. Wchodzą na dach budynku reaktora. Promieniowanie w tym miejscu wynosi 20 000 rentgenów na godzinę. Śmiertelna dawka dla człowieka to 400 rentgenów. Oni dostają 50 razy śmiertelną dawkę w ciągu minuty. I walczą z ogniem przez godziny. Godzina 5:00 rano. Pożar opanowany, ale rdzeń nadal płonie. Będzie płonął przez kolejne 10 dni. Strażacy wracają do bazy. Wymiotują. Skóra czerwona jak po poważnym oparzeniu słonecznym. Niektórzy ledwo chodzą. W ciągu kilku godzin trafią do szpitala. Do końca maja 31 z nich umrze w strasznych mękach. Choroba popromienna nie ma lekarstwa. 26 kwietnia w Prypeci życie toczy się normalnie. Dzieci idą do szkoły. Promieniowanie w mieście jest już śmiertelnie wysokie, ale nikt tego nie ogłasza. 27 kwietnia, godzina 14:00, 36 godzin po wybuchu. W końcu przychodzi decyzja z Moskwy. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут охраняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. 1200 autobusów przyjeżdża do Prypeci. W ciągu 3 godzin 49 000 ludzi opuszcza miasto. Ludzie zostawiają wszystko. Domy pełne mebli, zdjęcia na ścianach, zabawki na podłogach. Wrócimy za 2 dni, tak im powiedziano. Do dziś Prypeć jest miastem duchów. Porzucone szkoły, wesołe miasteczko zarośnięte lasem, przedszkola z zabawkami leżącymi tam, gdzie zostały 38 lat temu. Wszystko skażone na tysiące lat. Dwudziestego 6 kwietnia rano. Moskwa wie, co się stało.
Pierwszy raport dociera do Kremla o godzinie 6 rano. Co robi Michaił Gorbaczow, sekretarz generalny partii? Nic. Nie ogłasza alarmu, nie informuje obywateli, nie ostrzega sąsiednich krajów. Nawet wewnątrz ZSRR nikt nie wie, co się dzieje. 27 kwietnia chmura radioaktywna dotarła już do Polski, Szwecji, Finlandii. W elektrowni jądrowej Forsmark w Szwecji liczniki zaczynają szaleć. Szwedzi myślą, że to ich wyciek. Ewakuują elektrownię. Po 2 godzinach odkrywają, to nie ich promieniowanie. To idzie z wschodu. Szwedzki rząd oficjalnie pyta ZSRR, co się stało. Kreml milczy. Dopiero wieczorem 28 kwietnia, 2,5 dnia po katastrofie, sowiecka agencja TASS wydaje lakoniczny komunikat. W elektrowni atomowej w Czarnobylu miała miejsce awaria. Jeden z reaktorów został uszkodzony. Podjęto środki zapobiegawcze w celu likwidacji skutków awarii. Poszkodowanym udziela się pomocy. Powołano komisję rządową. To wszystko. Jedno zdanie o największej katastrofie nuklearnej w historii. Żadnych szczegółów, żadnych ostrzeżeń, żadnych instrukcji dla ludności. A przecież Kreml wiedział już wtedy, że promieniowanie osiągnęło śmiertelne poziomy w promieniu 30 kilometrów, że chmura radioaktywna przemieszcza się nad Europą, że miliony ludzi są zagrożone. Maj 1986 roku. Reaktor nadal płonie. Trzeba go przykryć. Rozpoczyna się operacja, która wejdzie do historii jako jedna z najbardziej heroicznych i najbardziej tragicznych akcji ratunkowych. Krok pierwszy. Zgasić ogień. Helikoptery wojskowe zrzucają nad reaktor. 5000 ton piasku, 800 ton dolomitu, 2400 ton ołowiu, 1800 ton gliny. Piloci latają przez radioaktywny dym. Każdy lot to dawka promieniowania przekraczająca normę roczną o 100 razy. Wielu z nich umrze w ciągu roku. Krok drugi. Oczyścić dach. Na dachu budynku leży radioaktywny gruz, kawałki grafitu z rdzenia. Promieniowanie 10 000 rentgenów na godzinę. Wysłano roboty. Psują się po 2 minutach. Elektronika nie wytrzymuje. Zostają ludzie. Nazwą ich później bioroboty. 3500 mężczyzn, większość żołnierzy armii sowieckiej. Każdy dostaje zadanie wbiec na dach, wyrzucić łopatą tyle gruzu, ile się da, zbiec w dół. Czas 40 sekund, dłużej nie można. Dawka będzie śmiertelna. 40 sekund to roczna dopuszczalna dawka promieniowania dla pracownika elektrowni jądrowej. Oni dostają ją w mniej niż minutę. Niektórzy wychodzą i od razu wymiotują. Krew leci z nosa, skóra się czerwieni. Ale robotę wykonują. W ciągu miesięcy 600 000 likwidatorów, takich oficjalnie nazwano, pracuje przy usuwaniu skutków katastrofy. Żołnierze, strażacy, górnicy, inżynierowie. Większość nie zostanie poinformowana o ryzyku zdrowotnym. Wielu zachoruje. Tysiące umrze w ciągu dekady. Dokładnej liczby ofiar nikt nie zna do dziś. Dwudziestego 7 kwietnia 1986 roku rano. Polska. Centrale Państwowej Agencji Atomistyki rejestrują dramatyczny wzrost promieniowania. Warszawa 10 razy powyżej normy. Białystok 15 razy. Suwałki 20 razy powyżej normy. Eksperci dzwonią do Ministerstwa Zdrowia. Alarmują, że trzeba natychmiast podać jod. To jedyna ochrona przed rakiem tarczycy, ale musi być podany w ciągu 24, maksymalnie 48 godzin. Potem będzie za późno. Jod blokuje tarczycę. Nie pozwala jej wchłonąć radioaktywnego jodu 131 unoszącego się w powietrzu. To prosty, tani środek. Każda szkoła, każde przedszkole może go rozdać. Wystarczy jedna tabletka. Co robi minister zdrowia? Dzwoni do Komitetu Centralnego, PZPR. KC dzwoni do Moskwy. Moskwa odpowiada: żadnej paniki. 28 kwietnia. Drugi dzień. Promieniowanie rośnie. W niektórych regionach Polski deszcz radioaktywny pada przez całą noc.
Eksperci znów alarmują. Wciąż nie ma reakcji. 29 kwietnia. W polskiej telewizji program jak zwykle. Pogoda, sport, zbliżająca się majówka. O Czarnobylu ani słowa. Dzieci chodzą do szkół. Matki wywieszają pranie na balkonach. Rolnicy doją krowy. Mleko skażone. Warzywa skażone. Deszczówka w beczkach skażona. Wszystko, co rośnie, co jest na zewnątrz, radioaktywne. Nikt nic nie wie. 30 kwietnia 1986 roku, 4 dni po wybuchu. Wieczorne wiadomości w polskiej telewizji. Spikerka czyta monotonnym głosem. Agencja TASS poinformowała o awarii w elektrowni atomowej w okolicach Kijowa. Podjęto środki w celu usunięcia skutków awarii. Nie ma zagrożenia dla ludności. 30 sekund. To wszystko. Żadnych szczegółów, żadnych instrukcji, żadnego jodu. 1 maj. Święto państwowe w PRL. Pochód w Warszawie. Dzieci machają flagami. Orkiestry grają. Ludzie w najlepszych ubraniach maszerują pod hasłami Partia prowadzi. Socjalizm gwarantuje pokój. Promieniowanie w Warszawie wciąż znacznie powyżej normy. Ale pochód się odbywa. Propagandowe show jest ważniejsze niż zdrowie obywateli. Ale informacje przeciekają. Radio Wolna Europa, nadające z Monachium, mówi prawdę. BBC mówi prawdę. Ludzie zaczynają się martwić. Dzwonią do przychodni, pytają lekarzy. Lekarze nie wiedzą, co odpowiedzieć. Nikt im nic nie powiedział. Nie ma instrukcji. Nie ma procedur. System ochrony zdrowia jest sparaliżowany. Informacje z Zachodu docierają do coraz większej liczby Polaków. Ludzie zaczynają rozumieć skalę problemu. 6 maja, 10 dni po wybuchu, Ministerstwo Zdrowia w końcu zaleca podawanie jodu. 10 dni za późno. Wybucha panika. Kolejki przed aptekami. Jodu brakuje w całym kraju. Został wykupiony w ciągu godzin. Ludzie w desperacji piją Lugol, płyn z jodem używany do dezynfekcji gardła. Niektórzy piją za dużo. Zatrucia, hospitalizacje. Rząd wydaje kolejny komunikat. Nie ma powodu do paniki. Sytuacja jest pod kontrolą. Ale już nikt nie wierzy. W maju rząd wydaje też zalecenia. Nie pić mleka krowiego, nie jeść świeżych warzyw, dzieci nie powinny bawić się na trawie. Ale te zalecenia przychodzą tygodnie za późno. Najwięcej radioaktywnego jodu zostało wchłonięte przez tarczycę Polaków między 27 kwietnia a 6 maja. Właśnie wtedy można było zapobiec. Właśnie wtedy rząd milczał. Ile osób zginęło w Czarnobylu? To pytanie do dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oficjalnie, według raportu ZSRR z 1986 roku, bezpośrednio zginęło 31 osób. Strażacy i operatorzy, którzy otrzymali śmiertelne dawki promieniowania tej nocy. Ale to tylko początek listy. 600 000 likwidatorów. Ludzi, którzy pracowali przy usuwaniu skutków katastrofy. Wielu z nich zachorowało. Tysiące zmarło w ciągu dekady. Dokładnych liczb nikt nie prowadził, albo je ukryto. 350 000 ludzi przesiedlonych ze strefy wykluczenia. Na zawsze stracili dobytek swojego życia. Koszt ekonomiczny 18 miliardów rubli, według oficjalnych szacunków sowieckich. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze około 50 miliardów dolarów. Ale prawdziwa cena jest niemierzalna. To nie tylko pieniądze, to utracone życia, zniszczone zdrowie, miejsca, gdzie nikt nie będzie mógł mieszkać przez 20 000 lat. Michaił Gorbaczow powiedział po latach: Czarnobyl był prawdziwą przyczyną upadku Związku Radzieckiego. Nie ekonomia, nie zimna wojna, nie Reagan. Czarnobyl. Bo Czarnobyl pokazał światu i samym Sowietom jedno: system nie działa. Władza kłamie, technologia zawodzi, ludzie umierają, a system nie potrafi przyznać się do błędu. Glasnost, polityka jawności Gorbaczowa, zaczęła się po Czarnobylu, bo ludzie w ZSRR widzieli,
Zachód mówił prawdę, TASS skłamał. Radio Wolna Europa ostrzegało, sowiecka telewizja milczała. BBC pokazywało zdjęcia satelitarne płonącego reaktora. Kreml twierdził, że sytuacja pod kontrolą. Zaufanie pękło i nie dało się go skleić. 5 lat później, w grudniu 1991 roku, Związek Radziecki przestał istnieć. Czarnobyl to popularna destynacja turystyczna. Tysiące ludzi rocznie odwiedza strefę wykluczenia. Fotografują opuszczony Prypeć. Chodzą po dachu reaktora. Mierzą promieniowanie licznikami Geigera. W 2016 roku nad zniszczonym reaktorem numer 4 wybudowano nowy sarkofag. Ogromną stalową konstrukcję, która ma wytrzymać 100 lat. Stary sarkofag z 1986 roku był już niebezpiecznie niestabilny. Strefa wykluczenia, 2600 km², jest dziś największym nieplanowanym rezerwatem przyrody w Europie. Wilki, niedźwiedzie, żubry żyją w lasach wokół Czarnobyla. Natura powróciła, tylko ludzi tam nie ma. Co możemy się nauczyć z Czarnobyla? Niektórzy mówią, atom to zbyt niebezpieczne, nigdy więcej elektrowni jądrowych, ale to nie jest cała prawda. Nowoczesne reaktory są bezpieczne. Fukushima, Three Mile Island, nikt nie zginął. Tylko Czarnobyl był katastrofą ze śmiertelnymi ofiarami. Dlaczego? Bo reaktor RBMK był źle zaprojektowany, bo kultura bezpieczeństwa w ZSRR nie istniała, bo system preferował ukrywanie problemów nad rozwiązywanie ich. Ale najważniejsza lekcja z Czarnobyla nie dotyczy atomu. Dotyczy prawdy. Kiedy władza kłamie obywatelom, ludzie umierają. Kiedy propaganda jest ważniejsza niż zdrowie publiczne, ludzie płacą cenę. Kiedy rząd słucha partii zamiast ekspertów, konsekwencje trwają dekady. Polski rząd w 1986 roku mógł uratować tysiące dzieci. Wystarczyło powiedzieć prawdę. Wystarczyło rozdać jod. Nie zrobił tego, bo Moskwa kazała milczeć i PRL posłuchał. To jest prawdziwa lekcja Czarnobyla. 26 kwietnia 1986 roku, godzina 1:23 w nocy, w 3 sekundy. Świat się zmienił. 31 osób zginęło natychmiast, tysiące w ciągu lat. 350 000 straciło domy, a miliony w Polsce, na Ukrainie, w Białorusi żyją ze skutkami do dziś. Czarnobyl to nie jest tylko historia o reaktorze jądrowym. To historia o tym, co się dzieje, gdy władza kłamie, gdy polityka jest ważniejsza niż nauka, gdy prestiż partii jest ważniejszy niż życie ludzi. Polski rząd w 1986 roku miał wybór. Mógł ostrzec obywateli, mógł podać jod, mógł uratować tysiące dzieci. Nie zrobił tego, bo słuchał Moskwy, nie ekspertów, bo bał się paniki bardziej niż promieniowania. I dlatego Polska płaci cenę Czarnobyla do dziś. To jest historia 1986 roku, roku, kiedy PRL pokazał swoje prawdziwe oblicze, roku, który zmienił wszystko.